dzisiejsze spotkanie. Gratuluję w ogóle wspaniałego zespołu i bardzo takiego aktywnego i imponującego metodycznie podejścia do tematu zrównoważonej mobilności, do tematu, który od lat jest moim ulubionym tematem w ciągu kilkunastu lat już pracy na SGH. I chciałem się dzisiaj z Państwem podzielić troszeczkę zarówno tym, co udało mi się odkryć w trakcie tych lat, może brzmi to trochę szumnie, a udało mi się odkryć w zasadzie, przepraszam, ostatnio to, co chłopaki mówią na siłowni, czyli że najpierw masa, potem rzeźba. I musimy pamiętać, robiąc to, co robicie Państwo, robiąc rzeźbę, jak bardzo ważna jest również masa, z którą mamy duże problemy. I zaraz Państwu wyjaśnię, co ja pod tymi pojęciami rozumiem. Oczywiście to wyjaśnię, na razie tylko próbuję zaintrygować. Natomiast druga rzecz, którą chciałem się z Państwem również podzielić, widząc ogromny potencjał Państwa projektu, to jest to, czego nie wiem, a co bardzo chciałbym wiedzieć właśnie w zakresie zrównoważonej mobilności. I teraz, proszę Państwa, bardzo fajny slajd miała Kasia Arkanowicz, która właśnie też włączyła kamerkę, o tym, jak różni ludzie różnie rozumieją zrównoważoną mobilność. Że właśnie niektórzy ludzie rozumieją, że zrównoważona mobilność to jest mobilność zrównoważona między trochę samochodów, trochę rowerów, trochę chodzenia pieszo. Natomiast rzeczywiście ja rozumiem, że zdroworozsądkowo można próbować tak to rozumieć. Natomiast rozumienie takie naukowe zrównoważonej mobilności to chodzi o takie kształtowanie mobilności, które wpisuje się w paradygmat zrównoważonego rozwoju. Takie, które jest zasobooszczędne, ekologiczne, przyjazne środowisku, czyli w efekcie takie, w którym staramy się tych samochodów używać jak najmniej. Ja nie mówię używać w ogóle, ja nie mówię w ogóle zapomnieć o tych podróżach zmotoryzowanych, bo też bardzo ważne jest ich skracanie, ich racjonalizowanie w czasie. One też są ważne, natomiast to nie chodzi o to, że trochę jednego, trochę drugiego, tylko zdecydowanie chodzi o tę zmianę z transportu drogowego na wszelkiego innego, z transportu przynajmniej indywidualnego na wszelkie inne rodzaje transportu. I teraz, co my wiemy o transporcie drogowym? Od tego zacznę. To są obserwacje, które były robione w dużej mierze w krajach wysoko rozwiniętych w latach 60., 70., wtedy, kiedy samochód się upowszechnia. Po pierwsze, zostało między innymi sformułowane prawo Louisa Mogridge'a, które mówi, że rozbudowa dróg prowadzi do ich dalszego zatłoczenia, co w długim okresie doprowadza do stabilności stanu korków. Czyli im więcej budujemy dróg, tym więcej mamy ruchu samochodowego i tym bardziej te drogi są zatłoczone. To jest oczywiście prawo, jak każde prawo, które ma pewne założenia, które warto doczytać. I to założenie prawa Louisa Mogridge'a jest takie, że mamy duży udział transportu zbiorowego. Czyli to się sprawdza zwłaszcza na sieci miejskiej, na sieci takiej międzymiastowej troszeczkę mniej. Natomiast na sieci miejskiej w momencie, jeżeli rozbudowujemy drogę, to po prostu część osób przestaje korzystać z transportu publicznego, przestaje korzystać z pociągu, przechodzi na samochody i korek jest stanem stabilnym. I to jest prawo, które jest nam znane również w Polsce od wielu lat. Jest taka książka Samochód w Śródmieściu z 1983 roku, czyli już ma prawie 40 lat, gdzie też wówczas magister inżynier, dzisiaj profesor Olszewski razem z profesorem Suchorzewskim napisali, że użytkowanie samochodów osobowych prowadzi do całkowitego wykorzystania przepustowości ulic i pojemności parkingowej. Inwestowanie w ten układ, w układ drogowy, zwiększa jego wydolność tylko przejściowo i po prostu odsuwa okres wyczerpania przepustowości. Dlatego jeżeli w badaniach nam się pojawiają sygnały za mało parkingów, za mało dróg, to oczywiście są to ważne sygnały, ale bezpośrednie interpretowanie tego jako to zbudujcie więcej dróg, zbudujcie więcej parkingów, to nie jest rozwiązanie. To się może wydawać rozwiązaniem, natomiast doświadczenia empiryczne wskazują, że jest inaczej.
Czyli, proszę Państwa, rozbudowa dróg jest taką drogą donikąd. Czujemy się jak ten chomik biegający na, nigdy nie pamiętam jak to się nazywa, ja to nazywam karuzelą, ale to się nazywa inaczej. Kołowrotek. Kołowrotek, o właśnie, ja nigdy nie miałem chomika. Koty, fretki to tak, a chomika nigdy. Kołowrotek. Natomiast, proszę Państwa, to, co jest ciekawe, co udało mi się ostatnio zauważyć, to zacząłem badać taki zupełnie prosty wskaźnik, a tutaj mają go Państwo w ogóle przedstawionego w najprostszej metodzie analitycznej, jaka może być, czyli regresja liniowa jednej zmiennej. Potrafię też troszeczkę bardziej skomplikowane metody, ale to się pokazuje pięknie na wykresie i bardziej skomplikowane metody też tego dowodzą. Natomiast spójrzcie Państwo, to są lata 9-17, czyli cała poprzednia zamknięta perspektywa unijna i mają Państwo na poziomej osi pokazane, przepraszam, na pionowej osi pokazane, gdzie przyrastała nam liczba pasażerów transportu publicznego. Jak przyrastała nam w poszczególnych miastach, przepraszam, liczba pasażerów transportu publicznego. Natomiast na poziomej osi mają Państwo zmiany pracy eksploatacyjnej. To, czy autobusy przejeżdżały więcej kilometrów, czy mniej. I proszę Państwa, to jest ze sobą bardzo skorelowane. Dla jednej zmiennej mamy wskaźnik R kwadrat 0,66. Czyli pierwsza rzecz, która z tego wyszła, która muszę zaraz powiedzieć, zaskoczyła mnie. Dlaczego to jeszcze opowiem? To jest taka, że jeżeli rozbudowujemy transport publiczny, to mamy w nim więcej pasażerów. Jeżeli go obcinamy, w strategiach z lat 90. to się często nazywało racjonalizacją, dostosowaniem, bo to były trochę inne czasy, wówczas liczba pasażerów nam odpływa. I to, co mnie zaskoczyło, to jest po pierwsze siła tej reakcji, o czym zaraz powiem, wysokość tego R kwadrat. Druga rzecz, która mnie też zaskoczyła, to jest parametr, ten, który tu mamy, że y równa się 1,26x, czyli skala reakcji liczby pasażerów na zmianę pracy eksploatacyjnej jest większa niż 1. Jeżeli zwiększamy o 10% ofertę, obserwując empiryczne dane z Polski, z ostatniej perspektywy unijnej, która była zamknięta, jeszcze raz to podkreślę, to widzimy, że tam, gdzie zwiększaliśmy liczbę kilometrów przejeżdżanych przez autobusy o 10%, to przewozy nam rosły statystycznie aż o 12,5%. I to było dla mnie takie duże zaskoczenie, bo spodziewałem się, że wykorzystanie oferty przewozowej będzie krańcowo malało, że najlepsze linie, najlepsze godziny, to już jest wszystko obstawione. Rozbudowując transport publiczny, będziemy już jeździli na tych trochę gorszych liniach, gorszych godzinach i ta stopa reakcji nie będzie aż tak wysoka. Ona okazała się być wysoka. Co prawda, jeżeli sobie różnie odcinaliśmy outlayery w tym modelu, to też było różnie, ona czasami nam spadała do 0,8, 0,9, ale i tak jest całkiem spora i tak jest wyższa niż się spodziewałem. I to jest, proszę Państwa, właśnie to, dlaczego mi się to skojarzyło z tym, co się mówi na siłowni, że najpierw masa, a potem rzeźba. Że jeżeli chcemy budować transport publiczny, jeżeli chcemy, budować zrównoważony system mobilności, to musimy pamiętać o budowie dużej przepustowości tych systemów, które chcemy rozwijać, a z kolei, to co już było wiadomo ze starszych praw, zmniejszać przepustowość tych systemów, których nie chcemy rozwijać, albo przynajmniej ich nie rozwijać. A teraz, proszę Państwa, czy mnie to zaskoczyło? Trochę mnie te wyniki zaskoczyły, trochę mnie zaskoczyło, jak bardzo podażowo zdeterminowana jest wielkość przewozów, że jak Państwo widzą jeszcze raz na tę linię trendu i te kropeczki wokół, no to można powiedzieć, że główny trend to jest to, czy zwiększamy, czy zmniejszamy, główna determinanta to jest to, czy zwiększamy, czy zmniejszamy ofertę, natomiast różnego rodzaju jakość działań to jest to, czy jesteśmy trochę nad linią, czy pod linią, ale jak Państwo widzą, to jest dość wąski kanał. I druga rzecz,
proszę Państwa, tak, czy mnie to zaskoczyło? Tak, trochę mnie to zaskoczyło, bo spodziewałem się, że jakość dużo bardziej determinuje wybory niż ilość. Jednak ta ilość jest tu szalenie ważna. Zaskoczyło mnie to, bo tak jak na początku badałem transport publiczny i się nad tym zastanawiałem, to na początku się fascynowałem dobrym marketingiem transportu publicznego, potem badaniem preferencji, satysfakcji, wyborów. Natomiast w którymś momencie moje życie i moja kariera badawcza tak się potoczyła, że założyłem startup i w tym startupie zaczęto badać konwersję. Było strasznie ważne każdy wydany pieniądz, czy on daje efekt, czy on nie daje efektu. I zostałem też ewaluatorem, zacząłem robić badania ewaluacyjne i zacząłem zadawać pytania, co działa. I wychodzi na to, że co działa? No przede wszystkim działa rozbudowa transportu publicznego. A co, proszę Państwa, z inwestycjami unijnymi? Bo wydajemy w Polsce ogromne pieniądze na inwestycje unijne, czyli na jakość. Jak sobie zobaczymy wykres korelacji między wielkością inwestycji a w transport miejski na mieszkańca, a zmianą liczby pasażerów, to jak Państwo widzą tutaj poziom zależności jest praktycznie żaden. Oczywiście to trochę wynika z jakości tych projektów. Gdyby te projekty były lepsze, gdyby te projekty bazowały na takiej wiedzy, jaką Państwo wytwarzają, ja jestem przekonany, że ten poziom byłby wyższy, bo my tu mówimy o ocenie pewnych, o ocenie empirycznej tego, co się działo, a nie o ocenie pełnego potencjału, jaki mamy. To musimy mieć tego świadomość. Musimy mieć świadomość, że ja nie chcę zanegować całej jakości, o tym zaraz będę mówił, potem rzeźba. Natomiast na razie tę rzeźbę mamy trochę słabą. Taka ciekawostka, od czego zależały inwestycje unijne, po prostu duże miasta dostawały duże granty, przy czym to była zależność, że duże miasta dostawały duże granty nawet w przeliczeniu na mieszkańca, te pieniądze po prostu szły do dużych miast, a nie była konkurencja o jak najlepsze projekty. To taka ciekawostka i dygresja. I teraz, proszę Państwa, to, co ja Państwu pokazałem na tym pierwszym wykresie, to jest korelacja między zmianami oferty a przewozami. Natomiast oczywiście zawsze w takim przypadku należy zadawać sobie pytania, co jest przyczyną, co jest skutkiem. Bo widząc taki wykres, można powiedzieć, rozbudowa oferty powoduje zwiększanie liczby pasażerów, ale można powiedzieć w drugą stronę. Może jeżeli gdzieś liczba pasażerów się zmniejsza, to po prostu ta oferta jest dostosowywana. Należy taką ewentualność uwzględnić. Natomiast, proszę Państwa, dwie rzeczy są ważne. Po pierwsze, to jest to, że zarządy transportu, ci, którzy odpowiadają za ofertę, to są w warunkach polskich jednostki budżetowe. Czyli oni mają oddzielne budżety kosztów, oddzielne budżety przychodów. W danym roku, nawet jeżeli mamy zmniejszoną realizację przychodów, to w nikłym stopniu wpływa to na nasz budżet kosztowy. To są zupełnie inne warunki niż mamy czy w spółkach, czy w gospodarstwach domowych. To są zupełnie inne realia budżetowe. Natomiast druga rzecz, którą też warto sobie popatrzeć, to jest analiza, jak to się kształtowało w Polsce w poszczególnych latach, w całej Polsce, według danych GUS-u. I też widać, że w tych latach, gdzie przebiegi pasażerów rosły, liczba pasażerów rosła. W tych latach, gdzie przebiegi autobusów malały, liczba pasażerów malała. Bardzo ciekawym rokiem był dla mnie rok 2013 i jeżeli moje koleżanki i moi koledzy patrzą na te wykresy, jeżeli mamy czas na trochę większą dyskusję, to często pytają mnie, co się stało w roku 2013, bo tu jest takie, widzą Państwo, bardzo to idzie wszystko w dół. I rok 2013 i 2012 to były lata wysokich cen paliw. I w 2012 roku było euro, dodatkowe autobusy na euro i dużo takiego optymizmu w samorządach. Natomiast w 2013 roku, ponieważ były stałe budżety, a wzrosły koszty, pocięto ofertę komunikacji miejskiej. I co się stało? Liczba pasażerów również nam spadła. I ona nam spadła pomimo tego, że paliwo było wtedy bardzo drogie, bo ono było wtedy po 6 zł,
przy dużo niższej sile nabywczej Polaków. Czyli to jest też bardzo ważna lekcja na teraz. Wysokie ceny paliw wcale nie spowodowały tego, że mieszkańcy rzucili się na transport publiczny, który został pocięty. Ten rok jest dla mnie bardzo ważny, bo to jest pułapka, moim zdaniem, przed którą stoimy teraz. I to jest coś, co może się w polskim transporcie publicznym stać, czyli wobec sytuacji budżetowej samorządów on może być pocięty. Jeżeli będzie pocięty, to ja się obawiam, że będziemy mieli odwrót pasażerów od transportu publicznego spowodowany właśnie tym pocięciem. Mimo wysokich cen paliw, bo jakoś tak dziwnie się dzieje, to też to, o czym Kasia Archonowicz mówiła, że nawet jak ceny paliw są wysokie, to jednak i tak wszyscy tankują tak, jak tankowali. Jeżeli chodzi o rozwój oferty przewozowej, to on nigdy nie był w Polsce imponujący. My inwestowaliśmy dużo w modernizację transportu publicznego, natomiast jak Państwo widzą, poziomu oferty sprzed wstąpienia Polski do Unii Europejskiej my nie osiągnęliśmy w 2019 roku, byliśmy troszeczkę poniżej. A inwestowaliśmy mnóstwo w drogi, to też, żeby Państwo mieli świadomość, z funduszy unijnych większość szła na drogi, głównie na drogi szybkiego ruchu, ale te drogi szybkiego ruchu, one również pompują ruch do miast. Natomiast na transport publiczny szły znacznie mniejsze pieniądze, chociaż też imponujące. W takiej jednej perspektywie unijnej, w takiej jednej siedmiolatce my wydajemy 16 miliardów euro środków unijnych i do tego 10 miliardów euro wkładu własnego. To są naprawdę ogromne pieniądze. I to, co też jest, proszę Państwa, moim zdaniem tutaj dość ważne, to jest to, że właśnie rozbudowujemy tę przepustowość dróg, czyli wpadamy w tę pułapkę rozbudowy dróg. Czyli, proszę Państwa, co my wiemy? Wiemy już z literatury wcześniej, że rozbudowa przepustowości dróg doprowadza do zwiększania przewozów samochodami. To badanie wskazuje, że rozbudowa transportu publicznego doprowadza do tego samego. W pewnym oczywiście rozsądnym zakresie, ale to są dane empiryczne z Polski, przy takiej jakości budowy oferty, jaką mamy, przy takim zakresie zmienności, jaki mamy, widzimy, że to w miarę działa, że my tę rzeźbę mamy dostateczną. Czyli, proszę Państwa, to, co jest bardzo ważne, to jest to, że elementem dobrych polityk mobilnościowych jest rozbudowa preferowanych środków transportu i zaniechanie rozbudowy pozostałych. To się może wydawać oczywiste, ale jeżeli patrzymy, ile my mamy w Polsce budowanych linii tramwajowych, wzdłuż których rozbudowywane są dwupasmowe, szerokie drogi, to my widzimy, że my równocześnie zapełniamy półki tym produktem, który chcemy sprzedawać i tym produktem, którego teoretycznie nie chcemy sprzedawać, który jest produktem konkurencyjnym. A jednak rozbudowujemy drogi, a nie rozbudowujemy transportu publicznego. My go w ujęciu ilościowym zachowujemy. To jest też, dlaczego się tak uaktywniłem na czacie, kiedy Państwo mówili o tych busikach w Wawrze, żeby one też były transportem publicznym, bo jeżeli my liczymy, żeby było więcej pasażerów, to musimy ten transport publiczny jak najszerzej do jak najszerszego klienta rozbudowywać. I teraz, proszę Państwa, ten dysonans, on jest na bardzo wielu różnych poziomach, bo nawet jeżeli sobie spojrzymy na strategię zrównoważonego rozwoju transportu, czyli dokument krajowy, który mamy w Polsce w tej perspektywie finansowej, w poprzedniej, to tam są zakładane wzrosty liczby pasażerów transportu publicznego o 25%, w tej perspektywie w ciągu tam 10 lat, w poprzedniej było 30, to zupełnie nie zostało osiągnięte, jak Państwo widzieli z wykresów, natomiast nie ma pomysłu, jak rozbudować transport publiczny o te 25, może 20, może 40%, żeby to osiągnąć. Stopa reakcji, powiedzmy, jest dyskusyjna, ale jakoś trzeba rozbudować.
nie zwiększymy przewozów o 25-30%, nie rozbudowując, a nie rozbudujemy, nie mając odpowiedniego finansowania operacyjnego. To się wszystko bardzo ze sobą łączy. Dlaczego tak o tym mówię? Bo jeszcze raz podkreślę, my poszliśmy w jakość transportu publicznego, licząc na to, że to będzie ściągało dodatkowych pasażerów. Wyszło, że to ściągnęło przede wszystkim koszty. I teraz, proszę Państwa, oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli zaobserwowaliśmy jakąś zależność w jakimś czasie, w jakimś przedziale zmienności, to nie znaczy, że ta zależność jest uniwersalna. To nie znaczy, że masa zawsze przekłada się na rzeźbę. Jeżeli zaczniemy pracować tylko nad masą, to nie będziemy kulturystami, to będziemy grubasami. No, tak to działa. I też gdybyśmy w Polsce po prostu bezmyślnie zwiększyli przepustowość transportu publicznego w miastach o 50%, to nie oznacza, że osiągniemy ten sukces, który wynika z wcześniejszych danych empirycznych, bo jednak tam to zwiększanie na pewno było tak, że transport publiczny był rozbudowywany w miastach, które były świadome tego, co robiły. Pokażę Państwu przykład na samym końcu. Także na pewno masa nie zawsze przekłada się na rzeźbę. Na pewno wnioskowanie z zależności statystycznej, która gdzieś została zaobserwowana, tak małej, nie znaczy, że to zachodzi zawsze. Jakość zarządzania ofertą w przyszłości w Polsce była wystarczająca, jest wystarczająca dla tych małych zmian, ale co robić, żeby była jak najlepsza? I tu też chciałem Państwu troszeczkę powiedzieć o przyszłości konkurencyjności zrównoważonych środków transportu, różnych. Bo oczywiście to moje badanie, o którym Państwu przed chwilą mówiłem, ono też ma wadę podstawową. Jego wadą jest to, że ono myśli tylko o transporcie publicznym. Ono nie myśli o rowerach, ono nie myśli o chodzeniu pieszo. Dlaczego? No bo bardzo trudno jest znaleźć odpowiednie dane na ten temat. Można to sobie pomierzyć w jednym, w drugim mieście, ale żeby mieć panel danych do analizy statystycznej, no to jest szalenie trudno. I teraz, proszę Państwa, co robić, żeby mieć świetną rzeźbę w przyszłości? Żeby osiągając wzrost podaży transportu publicznego, osiągać również wzrost popytu. I tu chciałem Państwu opowiedzieć o kilku rzeczach związanych po pierwsze z odpowiednimi relacjami transportu i planowania przestrzennego, o koncepcjach takich jak Zero Emission by Design, jak Transit Oriented Development, czy jak plany zrównoważonej mobilności. To są też takie rzeczy, które gdzieś się w naszej przestrzeni obracają, a także o odpowiednim podejściu do cyfryzacji, do budowy interfejsów użytkownika, do wpisywania się w paradygmat Smart City. Proszę Państwa, transport zaczyna się tutaj, w planowaniu przestrzennym. Tu mają Państwo mają Państwo zdjęcia amerykańskich suburbiów i te amerykańskie suburbia to są miasta zaprojektowane do jeżdżenia samochodem. Te ulice są tak stworzone, że bardzo trudno jest tu poprowadzić atrakcyjną linię autobusową o wysokiej częstotliwości. Tutaj nie ma miksu funkcji, więc dojeżdżamy do pracy, do szkoły daleko. Korzystamy przede wszystkim z samochodu. W mieście, i niestety polskie miasta też w inny sposób, ale są zaprojektowane do jeżdżenia samochodem, z czego to wynika moim zdaniem z dwóch rzeczy. Po pierwsze z tego, że w dużej mierze planowanie przestrzenne mamy z lat 70., kiedy jeszcze nie ukazała się ta książka chociażby profesorów Olszewskiego i Suchorzewskiego, kiedy my nie wiedzieliśmy, że samochód nie jest lekarstwem na problemy transportowe miast. I tych planów długo nie realizowaliśmy. My te plany, lata 70., urwał się dobrobyt w Polsce, chude lata 80., chude lata 90., chude lata 2000. Nagle przyszedł pieniądz unijny i co zaczęliśmy robić? No zaczęliśmy realizować te plany, które mieliśmy z lat 70. w szufladach. Tym bardziej, że teraz planowanie przestrzenne jest słabe, zrobienie czegokolwiek fajnego jest trudne, więc zaczęliśmy realizować plany miast do jeżdżenia samochodem.
A pewnie druga rzecz, która się tutaj włącza, to jest oczywiście to, że decyzje są podejmowane przez określone kręgi osób w miastach i to są bardzo często kręgi osób zmotoryzowanych, osób, które patrzą przez pryzmat swoich zachowań transportowych, nie mają wiedzy eksperckiej, bo to są radni, na przykład, którym się wydaje, że są reprezentatywnymi przedstawicielami mieszkańców, natomiast pod względem zachowań transportowych mogą nie być przedstawicielami reprezentatywnymi. A jak oni weryfikują swoją wiedzę? No, wychodzą na ulicę, widzą dużo samochodów, mało autobusów, mało pieszych, myślą sobie, tak, większość korzysta z samochodów. Musimy się ich bać przy wyborach, musimy o nich zabiegać, natomiast potem okazuje się, że to nie jest tak, że mnóstwo osób korzysta z samochodów, tylko te samochody po prostu zabierają nam więcej miejsca. Przypominam Państwu, w Warszawie mamy twarde dane, że więcej podróży warszawiaków odbywa się transportem publicznym niż samochodami. Chociaż większość gospodarstw domowych posiada samochody. To jednak mamy sporo osób posiadających samochody, natomiast nie używających ich na co dzień. Dlaczego? Tutaj się kłania przede wszystkim trudność z parkowaniem. Koszty parkowania, to, że miasto nie jest z góry. Czyli proszę Państwa, w mieście zaprojektowanym do chodzenia pieszo chodzimy pieszo, w zaprojektowanym do jeżdżenia rowerem jeździmy rowerem, w zaprojektowanym do jeżdżenia samochodem jeździmy samochodem i dlatego w projekcie Comobility starają się Państwo również tak zaprojektować chociażby okolice szkół, żeby one były stworzone do chodzenia pieszo, do jeżdżenia rowerem, do tego zachęcały. I tutaj, proszę Państwa, chciałem podzielić się z Państwem jeszcze kilkoma koncepcjami, które są. Bardzo fajny raport OECD pojawił się pod koniec zeszłego roku pod tytułem Transport Strategies for Net Zero Systems by Design. Dlaczego jest to Net Zero by Design? Bo dużo się u nas mówi o zeroemisyjności transportu i bardzo często się tę zeroemisyjność transportu utożsamia z zmianą źródeł napędu. Zmieńmy samochody na elektryczne, na wodorowe, będziemy mieli zeroemisyjność. To nie do końca jest rozwiązaniem z tego względu, że po pierwsze energochłonność samochodu jest i tak ogromna, zajęcie miejsca w miastach jest i tak ogromne i stąd jest ta koncepcja zeroemisyjności by design, poprzez odpowiednie zaprojektowanie miasta tak, żeby zużywało jak najmniej energii. I w tym raporcie są podane 3 filary rekomendacji ekspertów OECD, z którymi się absolutnie zgadzam. Pierwszy filar to jest od indukowania ruchu do redukowania ruchu. Zjawisko indukowania ruchu to jest też zjawisko znane od dawna, które polega na tym, że rozbudowa dróg powoduje zwiększanie liczby podróży. Mamy obserwacje, które wskazują, że długoterminowo ludzie tyle samo czasu poświęcają na podróże wraz z rozwojem systemów transportowych, bo po prostu podróżują coraz dalej, osiedlają się coraz dalej. Czyli rozbudowa dróg powoduje zjawisko tak zwanego ruchu indukowanego. Rozwiązaniem jest redukowanie ruchu. Redukowanie ruchu poprzez różne sposoby, poprzez planowanie policentryczne, zaspokajanie potrzeb lokalnie i tak dalej. Tutaj też jednym z obszarów w Warszawie chociażby Państwa badań jest Targówek, który znam. Ja akurat teraz też jestem na Targówku i Warszawa północna i wschodnia, Targówek, Bielany, te dzielnice, które znam dobrze, gdzie jestem teraz, gdzie się wychowałem, to są dzielnice jednofunkcyjne, mieszkalne. Stamtąd trzeba jeździć do pracy, stamtąd trzeba jeździć bardzo często też na zakupy i budowa odpowiedniego miksu funkcji to jest właśnie element redukowania ruchu. Czyli naszą polityką infrastrukturalną możemy albo indukować ruch, budując drogi, ale też budując metro, żeby ludzie się przemieszczali, albo redukować ruch, czyli zastanawiać się, jakie mają potrzeby i jak je zaspokajać jak najbardziej lokalnie.
A jeżeli zaspokajamy potrzeby lokalnie, to również zwiększamy prawdopodobieństwo wyboru transportu pieszego, transportu rowerowego czy transportu publicznego, bo na krótszych dystansach on jest zawsze bardziej konkurencyjny. Jeżeli mamy długi dystans, no to jest gorzej, chyba że mamy kolej. Drugi filar to jest od rozlewania się miast do lokalności, czyli ta walka z urban sprawlem, gdzie też boję się, no ja się boję przede wszystkim tych przepisów, które mamy teraz, budowy domków 70-metrowych bez zezwolenia. Czy nam się miasta nie porozlewają i czy nie wybudujemy sobie w ten sposób ogromnej grupy osób, które skażą się długoterminowo na samochód. Bardzo mnie to boli, liczyłem, że zamiast takich przepisów rzeczywiście będzie dużo chociażby mieszkania plus, robionego wspólnie z PKP przy dworcach kolejowych wraz z nowymi dworcami fajnych osiedli, niedrogich, z których będzie można łatwo dojeżdżać pociągiem, tak jak się budowało przed wojną, czy Podkowę Leśną, czy Pasmo Otwockie. No, to jest typowy przykład dobrze zaprojektowanego, o czym zaraz, miasta, które właśnie jest lokalne, ale też jest zbudowane z myślą o atrakcyjnych środkach transportu zrównoważonego. I to jest trzeci filar tego raportu, czyli od zdegradowanych do atrakcyjnych środków transportu zrównoważonego. Dobre, równe chodniki, spójna sieć dróg rowerowych, czy infrastruktury rowerowej, bo infrastruktura rowerowa to nie tylko drogi rowerowe. Mamy też niewidzialną infrastrukturę rowerową, czyli na przykład drogi z tempem 30, gdzie można bezpiecznie jeździć rowerem. To też jest szalenie ważne, to też jest infrastruktura rowerowa. I tu mamy właśnie w tym raporcie bardzo fajnie opisane 3 filary. Mamy koncepcję Transit Oriented Development, czyli właśnie intensywnego rozwoju wzdłuż infrastruktury transportu publicznego. Tę koncepcję można stosować dla nowych osiedli. Tu mają Państwo przykład Lincu, gdzie wybudowano linię tramwajową. Jak Państwo widzą, wzdłuż linii tramwajowej i jej przystanków są gęste założenia urbanistyczne, natomiast między nimi są tereny zielone. Tam, gdzie przystanek, tam się zaczyna miasto, wokół to miasto jest mniej intensywne, żeby miało oddech. I też z taką zabudową w polskich miastach mamy problemy. Moim ulubionym problemem, przepraszam, jako warszawiak będę używał warszawskich przykładów, jest metro Słodowiec, gdzie mamy wybudowaną stację metra, mamy dzielnicę z niezbilansowanymi funkcjami i mamy miejsce, które się prosi o dogęszczenie, bo jest dobrze skomunikowane i ma deficyt. I co robimy? Proszę Państwa, zgłoszono i chyba nawet przeszedł z budżetu obywatelskiego, a zgłoszony został przez kręgi związane z burmistrzem dzielnicy projekt zasadzenia 500 drzew przy samej stacji metra. Nie, to nie jest miejsce na drzewa. Miejsce na drzewa jest gdzie indziej. Plan zagospodarowania przestrzennego notabene takie miejsce przewiduje tuż obok. To miejsce jest zupełnie niewykorzystane, to jest taka dolinka, słabe ukształtowanie, super jest wszystko zaplanowane, natomiast niestety my nie mamy tego ciągle myślenia, że tam, gdzie mamy infrastrukturę publiczną, dobrą infrastrukturę transportu publicznego, tam powinno się fajnie rozwijać miasto. To się jeszcze udało na Ursynowie. To się jeszcze udało, jak Ursynów się w latach 90. zmieniał, gdzie też się zmienił z sypialni w całkiem fajną dzielnicę wielofunkcyjną, gdzie funkcje narosły wzdłuż metra. Zachowując swoje gdzieś tam z tyłu zaplecza rekreacyjne. To się jeszcze udało. Natomiast teraz udaje się coraz gorzej. Natomiast to, co jest też ważne, i aż sobie to dopisałem, bo ciągle się o tym zapomina i ja też o tym zapominam, ważne jest zaprojektowanie osiedli mieszkalnych, ale równie ważne jest zaprojektowanie stref usługowych i przemysłowych. I niestety u nas bardzo dużo chociażby stref przemysłowych powstaje w takim miejscu, że pracownicy nie mają jak dojechać. Proszę Państwa, przy fabryce samochodów Skody, przy głównej bramie jest przystanek kolejowy. Przy fabryce Audi też dobudowano przystanek kolejowy. Do fabryk samochodów pracownicy dojeżdżają głównie koleją, bo tak jest najlepiej. Natomiast u nas bardzo dużo fabryk, centrów logistycznych
powstaje w takich miejscach, że w zasadzie ich pracownicy są skazani na samochód. Jeżeli tam jest transport publiczny, on jest socjalny, on jest bardzo słaby i nie mamy tego projektowania zorientowanego na transport nie tylko w osiedlach mieszkalnych, ale również w strefach przemysłowych i to później determinuje nasze zachowania transportowe. Jeżeli mieszkamy w domku 70-metrowym wybudowanym bez pozwolenia byle gdzie i pracujemy w centrum logistycznym przy A2 w Pruszkowie, będziemy korzystali z samochodu. Żeby takie rzeczy się nie działy, mamy w tym momencie w Polsce ogromną presję na przygotowanie planów zrównoważonej mobilności miejskiej. To jest koncepcja, która też była przygotowywana od wielu lat. Ona ostatnio zaczęła nabierać na znaczeniu. Ona zaczęła być ważna, ponieważ Europejski Trybunał Obrachunkowy, czyli taki unijny NIK, zrobił kontrolę i powiedział: słuchajcie, my wydajemy mnóstwo pieniędzy na zrównoważony transport w miastach, a coraz więcej jeździmy samochodami. Tak być nie może. I jako rozwiązanie dali plany zrównoważonej mobilności, to jest ich jedyna rekomendacja, moim zdaniem rekomendacja zbyt słaba, bo ważna jest po prostu rozbudowa transportu publicznego, czego sam plan nie zagwarantuje. Natomiast powiedziano, że że mają nie być wydawane fundusze unijne, jeżeli miasto nie ma kompleksowego dokumentu, który z mojego punktu widzenia jest czymś w rodzaju strategii marketingowej zrównoważonej mobilności. Strategii marketingowej, czyli strategii, która obejmuje produkt, promocję i pozostałe elementy marketingu. Strategii, która wychodzi nie od potrzeb budowy infrastruktury, tylko od potrzeb przemieszczania się, tylko od potrzeb mieszkańców, które staramy się zaspokajać lokalnie, redukować itd., itd. Strategia, która uwzględnia kwestię planowania przestrzennego, uwzględnia kwestię kształtowania nawyków, ale też uwzględnia kwestię partycypacji, bo w planowaniu strategicznym bardzo ważny jest proces, jest kompromis, co chcemy zrobić, co nie, do czego chcemy się nawzajem przekonać. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, gdzie też się troszeczkę boję o nasz transport publiczny, to jest to, że on się zgubił w cyfryzacji. Cyfryzacja to jest w ogóle takie słowo, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, natomiast jest bardzo różnie rozumiane. Trochę tak jak z tym zrównoważonym transportem. I tak samo cyfryzacja w naukach o zarządzaniu to nie jest każde wdrażanie rozwiązań cyfrowych czy komputerowych. Cyfryzacja, jak sobie przejrzymy nowoczesne definicje, to jest tworzenie nowych wartości dla użytkownika dzięki technologiom. Czyli, proszę Państwa, na przykład cyfryzacją jest to, że jak kiedyś podchodziliśmy do parkomatu, to musieliśmy wrzucić monety i zadeklarować, ile czasu parkujemy. Jak wrzuciliśmy za dużo, bo nam spotkanie było szybsze, traciliśmy pieniądze. Jeżeli wrzuciliśmy za mało, to dostawaliśmy karę albo musieliśmy wracać i dorzucać. To było strasznie trudne, przynajmniej dla mnie. Teraz mamy fajnie, bo mamy apkę, parkujemy samochód, piszemy parkowanie start, potem kończymy parkować samochód, piszemy parkowanie stop. A co mamy w transporcie publicznym? No mamy apkę, która się nas pyta: Michał, czy ty chcesz bilet 45-minutowy czy 75-minutowy? A ja mówię: ja nie wiem, jaki chcę bilet. Ja chcę dojechać na Tarchomin i nie wiem, ile mi to czasu zajmie. I czemu ty, apko, się mnie pytasz, jaki ja chcę bilet? Ja chcę ci powiedzieć tak samo jak w parkomacie: start, stop. Zacząłem podróż, skończyłem podróż. A najlepiej sama się domyśl i po prostu obciąż mnie za odpowiedni bilet. To jest cyfryzacja. Cyfryzacja jest trudnym procesem, bo w miastach ona się przenika z procesami wdrażania Smart City, które są robione przez odrębne biura, odrębne jednostki, a to zawsze jest trudne. Smart City to jest też nie tylko technologia, ale to jest tworzenie ekosystemu miast, które w inteligentny sposób realizują cele zrównoważonego rozwoju. I teraz, proszę Państwa, cyfryzacja sprawiła w ogóle, że jazda samochodem stała się prosta.
Kiedyś ludzie się bali jechać samochodem do centrum miasta, bo utkną w korku, bo nie wiedzą gdzie i tak dalej. W ciągu ostatnich 10 lat, dzięki nawigacji, każdy ma mądrość taksówkarza. Jeżdżenie samochodem stało się bardzo, bardzo proste. O, Kasia mówi, że apka się pyta, czy 20, czy 75 minut. Ja mam bilet miesięczny, więc ja po prostu nie pamiętam, jakie są bilety jednorazowe w Warszawie. Bardzo wam wszystkim bilety miesięczne polecam, chociażby dla spokoju. A jak jestem w obcym mieście, to zawsze kupuję całodzienny, żeby się też nie bawić z tymi jednorazowymi. Zaraz do tego wrócę. I transport publiczny jest z tyłu w zakresie tworzenia innowacji, takich porządnych. Transport publiczny potrafi postawić wyświetlacz, który mówi, że autobus będzie za 5 minut, czy tramwaj będzie za 5 minut, ale jeżeli on już utknie w korku, to tak naprawdę cały czas pokazuje, że za 5 minut. Ta informacja jest mało użyteczna. I dlaczego jest mało użyteczna? Bo nie mamy kompetencji do cyfryzacji. Jak koncerny pozyskują te kompetencje? Po pierwsze, najpierw definiują cele, a po drugie, współpracują z małymi, inteligentnymi jednostkami. Żabka inwestuje w startupy. Orlen inwestuje w startupy. Google też inwestuje w startupy, chociaż sam jest bardzo innowacyjną korporacją i ma innowacje w swoim DNA. Transport publiczny prawie się nie otwiera na startupy. Jak to wygląda? Są badacze tego tematu, jest bardzo fajna literatura i tam się pokazuje, że na początku można łowić talenty przy użyciu hackathonów i to się nawet zdarzyło w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Znaleźli fajne rozwiązania, fajne rzeczy w PKP to samo i później przyznają, że nic z tym nie zrobili dalej. Co się robi dalej? Dalej się robi akcelerację, czyli korporacje biorą te talenty pod swoje skrzydła, dają im dane, dają im mentorów, pozwalają się niezależnie rozwijać i później albo inwestują w ich startupy kapitałowo, albo współpracują biznesowo. I takie otwarcie na innowacje, ono jest dla koncernów wyzwaniem, ale koncerny je podejmują, bo wiedzą, że inaczej nie będą wymyślały nowych cyfrowych rzeczy. My tak naprawdę trochę nie wiemy, jak będzie wyglądał cyfrowy transport publiczny. Na pewno jednym z jego filarów będzie Mobility as a Service, ale już nie mam czasu, bo się rozgadałem, więc jakby zostawmy to na bok. Natomiast my musimy tych innowacji rzeczywiście bardzo, bardzo silnie poszukiwać. Czy to, co ja mówię, to jest kosmos? Nie, to nie jest kosmos. Bardzo często w mediach się mówi o polityce zrównoważonej mobilności Jaworzna i ona całkiem fajnie pokazuje układankę tego wszystkiego. Jakbyśmy wrócili sobie do pierwszego slajdu, ta kropeczka tutaj, miasto, które zwiększyło bardzo silnie, podwoiło pracę eksploatacyjną na mieszkańca i potroiło przewozy, to jest właśnie Jaworzno. Jak ono to uzyskało? Oczywiście po pierwsze miało efekt niskiej bazy, bo miało zdegradowany system transportu publicznego, tu nie ma wątpliwości. Natomiast tam była intensywna rozbudowa transportu publicznego, tam było uspokajanie ruchu drogowego. Słowo kameralizacja dróg było na porządku dziennym. Mniejsze, węższe, bezpieczne drogi. I to jest naprawdę fajne, również dla osób starszych, osób, które się boją jechać samochodem, ale muszą. One sobie na takich drogach lepiej poradzą, nie ma wypadków, ludzie nie giną. Te drogi wybaczają błędy. Budowa wąskiej obwodnicy. Zbudowano obwodnicę miasta, ale nie pod przyszłościowy, perspektywiczny, wielki ruch, tylko jedną jezdnię. Zamknięto ruch na rynku, czyli wyprowadzanie ruchu potraktowano poważnie. U nas często wyprowadzanie ruchu wygląda tak, że budujemy obwodnicę, a starą drogę zostawiamy i się dziwimy, że nam ruch wzrósł. Tam rzeczywiście ten ruch wyprowadzono. Tanie bilety. Proszę Państwa, bilet całodzienny od dawna w Jaworznie kosztuje 5 zł. Przy takiej cenie to ja się w ogóle nie zastanawiam, zawsze kupuję całodzienny. Dla mieszkańców miesięczny kiedyś kosztował 50-60 zł, teraz wprowadzono za 180 bilet całoroczny. Bilet całoroczny za 180 zł. Jakie to jest genialne zagranie, proszę Państwa, behawioralne, bo on jest tak tani, że warto go kupić nawet jak się jeździ samochodem. A jak już się go kupiło,
to człowiek się czuje zobligowany do korzystania i to działa jeszcze lepiej niż komunikacja bezpłatna, bo rzeczywiście buduje tę więź, buduje zobligowanie do korzystania. Kolejna rzecz to duża częstotliwość, to również współpraca ze startupami, proszę Państwa. To działa na Jaworznie, wyrósł startup, kiedy przyjedzie. Więc to też już jest. I do tego elektromobilność jako, proszę Państwa, troszeczkę wisienka na torcie, ale pamiętajcie Państwo, że od samej wisienki cały tort się nie zrobi. Pod tą wisienką jest cały tort. I proszę Państwa, ostatni slajd, co bardzo chciałbym wiedzieć, a czego nie wiem przy budowie zrównoważonej mobilności, to jest to, jak przekonać włodarzy miast, jak przekonać decydentów rządowych, że po pierwsze rozbudowa dróg nie jest ani celem polityki zrównoważonej mobilności, bo celem w ogóle nie jest, to jest środek, ale też jest środkiem, który trzeba używać bardzo selektywnie. Oczywiście powinniśmy przebudowywać nasze drogi, żeby były bezpieczne, żeby były położone z dala od zabudowań, żeby miały szerokie chodniki, żeby miały szerokie ścieżki rowerowe, ale nie każda rozbudowa dróg jest czymś dobrym, a niestety polskie miasta rozbudowują drogi, włodarze mają wrażenie, że są z tego rozliczani, sami się na to nakręcają. I jak przekonać, że zakup nowych autobusów wodorowych na przykład też nie jest jakimś wielkim celem czy uniwersalnym środkiem? Jak przekonać, że najważniejsze jest kształtowanie przepustowości, a później na tej przepustowości, którą powinniśmy zmniejszać dla samochodów, zwiększać dla transportu publicznego, ale jestem przekonany, że również dla pieszych i rowerów, chociaż bezpośrednio z tego badania to nie wynika przez brak danych. Tego nie wiem i to dla mnie jest ogromnym komunikacyjnym problemem. Dziękuję za uwagę i bardzo przepraszam, że przekroczyłem czas o 7 minut, za mało ćwiczyłem. Ale jest jeszcze czas na dyskusję i jestem bardzo ciekaw Państwa komentarzy, również pytań, bo oczywiście materiał jest obszerny, mógłbym o nim mówić godzinami i dopuściłem się bardzo wielu paskudnych uproszczeń, które chętnie poprostuję.